Na początku 1943 roku Niemcy ponieśli potężną porażkę pod Stalingradem i zostali zmuszeni do odwrotu. Dalej Rosjanie spróbowali zająć Charków, gdzie jednak zostali odparci przez Niemców. W celu odbudowania swoich strat na wschodzie, Niemcy zostali zmuszeni do ograniczenia swoich dostaw dla żołnierzy w Afryce, czy wręcz odbierania im sprzętu. Wciąż jednak z armią w Afryce pozostało sam doskonały generał Rommel, wraz z którym, pomimo braku sprzętu, Niemcy wciąż byli w stanie zaskoczyć przeciwnika. Dzięki obecności Lisa Pustyni w Afrika Korps nadal utrzymywały się też morale wśród żołnierzy, więc tak długo jak z nimi był, nic im nie groziło. Co nie potrwało długo. W maju 1943 roku alianci w całości wyparli Niemców z Afryki. Tym jednak Niemcy się na razie nie przejmowali, ponieważ szykowali się do rewanżu na armii radzieckiej pod Kurckiem. W celu przechylenia szali na swoją korzyść, Niemcy zgromadzili w jednym miejscu wiele pojazdów, w tym sporo najnowszych jednostek oraz liczne rzesze żołnierzy. Niemcy liczyli na całkowite zaskoczenie armii radzieckiej. Jednak Rosjanie dzięki skutecznym informacjom oraz obserwacjom przeciwnika spodziewali się ataku i sami zaczęli gromadzić swoje siły w tym rejonie, a także budować liczne umocnienia oraz gromadzić wielotysięczne wojska. Rankiem 5 lipca wojska niemieckie ruszyły do ataku. Rozpoczęła się tym samym największa bitwa pancerna w historii. Po miesiącu walk cała ofensywa zakończyła się dla Niemców fiaskiem, a Rosjanie wkrótce ruszyli z własnym kontratakiem i wypchnęli Niemców daleko ze swojego terytorium. A Adi załamał się. Dlatego w ramach relaksu wyjechał nad morzem do plaży w Stegniach, gdzie podpłynęła do niego ciekawa karteczka. Co? Inwazja na Grecję? Szybko, trzeba tam koniecznie przenieść żołnierzy! Wojska niemieckie zostały skutecznie rozmieszczone na brzegach Grecji, będąc przygotowanymi na atak. Do Adiego jednak doszła informacja, że alianci zamiast skupić się na Grecji, zaatakowali włoską Sycylię. Dzięki skutecznemu wyrolowaniu Adiego, alianci z łatwością mogli wkroczyć od południa do Włoch. Włosi, niezadowoleni z pojawienia się wojny na swoim terytorium, postanowili zmienić drużyny, a Mussolini został wykopany ze swojego urzędu. Alianci parli we Włoszech naprzód, jednak zostali zatrzymani przez Niemców na linii umocnień Gustawa. W międzyczasie Stalin zażądał od aliantów otwarcia nowego frontu na zachodzie. Choć alianci nadal ciężko walczyli z Niemcami we Włoszech, tak postanowiono następnie zaatakować Francję, by odciążyć co nieco wojska radzieckie na wschodzie. Niemcy spodziewali się kolejnego ataku aliantów we Francji, ale do końca nie wiedzieli, gdzie on nastąpi, z czego dokładnie zdawali sobie sprawę alianci i postanowili to sprytnie wykorzystać. Alianci ponownie podjęli próbę oszukania Niemców, tym razem, że zaatakują miejsce najmniejszej odległości między Francją a Brytanią. W tym celu przygotowali setki sztucznych pojazdów, które ze względu na swój niesamowity realizm miały skutecznie oszukać przeciwnika. No co, przecież wygląda realistycznie, nie oceniajcie mnie. Dla Adiego jednak wyglądały bardzo realistycznie. Tego po umieszczeniu swojej sztucznej armii w Brytanii, Niemcy rozmieścili swoje wojska w spodziewanym przez aliantów miejscu, kompletnie nie zdając sobie sprawy, gdzie ma nastąpić faktyczny atak. W czerwcu 1944 roku alianci wylądowali w Normandii, co kompletnie zaskoczyło znajdujących się tam Niemców. Choć na niektórych plażach Niemcy stawili zaciekły opór, takie też udało się w końcu opanować. Po udanym lądowaniu alianci ruszyli dalej w głąb Francji, gdzie podczas bitwy pod Falaise udało im się zamknąć całą niemiecką armię w kotle, a Polacy zmniejszyli im drogę ucieczki, przez co Niemcy musieli się wycofywać w wielkim chaosie. Ostatecznie niewielu udało się uciec i większość armii niemieckiej została zniszczona. Po tym zwycięstwie alianci mogli swobodnie ruszyć dalej, docierając m.in. do Paryża, w którym rozpoczęły się walki o wyzwolenie stolicy. W sierpniu na południu Francji wylądowały kolejne wojska alianckie, a wraz z dodatkowymi posiłkami na północy Niemcy zostali całkowicie wyparci z Francji, a następnie z samej Belgii, przez co Adi dostał kolejnego załamania. Jakby tego było mało, we Włoszech po długim oblężeniu oraz intensywnych walkach Polakom udało się zdobyć niemiecki bastion w klasztorze na wzgórzu Monte Cassino, co pozwoliło aliantom wejść dalej w głąb Włoch. W tym samym czasie Rosjanie wyparli niemieckie wojska aż do linii Wisły, a liczne porażki Niemców
zintensyfikowały działania lokalnych grup ruchu oporu. W okupowanej Warszawie mieszkańcy chwycili za broń i rozpoczęli największe powstanie przeciwko Niemcom. Adi w tamtym momencie miał już tego wszystkiego dość. Dlatego olał wszelkie plany dowódców i postanowił zaufać cudownym wynalazkom w celu wygrania wojny. W ich skład wchodziły zarówno proste i praktyczne projekty, jak i te nieco cięższe. Wiele zaufania Adi też podzielał w rakietach V2, które miały precyzyjnie atakować cele aliantów. Jednak ta ich precyzyjność pozostawiała wiele do życzenia. Niektóre z projektów mogły się wydawać nie z tej ziemi. Adi planował też własny arsenał nuklearny, którego stworzenie powierzono fizykowi Heisenbergowi. Heisenberg intensywnie pracował nad swoim projektem. Niestety zawsze z jakiegoś powodu tworzył dziwne kryształowe cukierki. To kończyło się wjazdem policji na chatę. W końcu niektóre projekty Adiego stały się całkowicie odjechane, co tym bardziej Adiemu się podobało. Odchodząc na chwilę od tematu, za stworzenie tego Mausa odpowiedzialny jest Aleksander, wraz z którym tworzę pojazdy do swoich filmów. Wielu z was pytało o ten czołg od bardzo długiego czasu i Aleksander odwalił przy nim kawał świetnej roboty. Swoją drogą, jeżeli bylibyście zainteresowani samemu zbudować takiego Mausa, jak i wiele innych pojazdów, które pojawiają się w moich filmach, to zajrzyjcie na profil Aleksandra na Instagramie oraz do jego sklepiku z czołgami, gdzie m.in. możecie dorwać takiego fajnego T-34 czy niemieckiego Tygrysa. Linki do wszystkiego zostawiam wam w opisie. Wracając jednak do materiału. Wielu dowódców przejmowało się coraz bardziej stanem mentalnym Adiego, co chyba najlepiej oddawały treści, jakie oglądał w internecie. Fortnite. Więc naturalnie, widząc takiego przywódcę, niektórzy postanowili się go pozbyć. Prób było naprawdę wiele, jednak jak się często okazywało, Adi posiadał więcej szczęścia niż ktokolwiek mógłby sądzić. Desperacja spiskowców osiągnęła tak wysoki poziom, że w końcu postanowili użyć środku ostatecznego. Ponieważ Adi zasubskrybował kanał Klockowski oraz widział nowy odcinek, to przypomniało mu się otoczenie Brytyjczyków w Dunkierce, więc padł na podobny pomysł, by jeszcze raz spróbować okrążyć aliantów w Belgii i zmusić ich całą armię do poddania się, tym samym pozbywając się całkowicie zagrożenia z zachodu. 16 grudnia Niemcy ruszyli ze swoją kontrofensywą w Ardennach, kompletnie zaskakując znajdujących się tam Amerykanów. Niemcy parli naprzód, zmuszając Amerykanów do odwrotu. Jednak w trakcie wycofywania się Amerykanie wysadzali całe paliwo, jakie im zostało. Przez to Niemcy nie mieli jak uzupełniać zapasów i zwyczajnie paliwo im się skończyło i Niemcy musieli się wycofać. Z początkiem 1945 roku alianci równocześnie rozpoczęli swój atak, przełamując wszelkie linie obrony. Na wschodzie Rosjanie wyzwalali kolejne tereny spod niemieckiej okupacji. I oczywiście, mówiąc wyzwalali, mam na myśli na swój własny sposób. Przy okazji, neutralna wcześniej Turcja wypowiedziała wojnę Niemcom, by znaleźć się po stronie zwycięzców. 20 kwietnia Sowieci dotarli do Berlina i całkowicie otoczyli miasto. A sytuacja dla Adiego stawała się coraz gorsza. Na szczęście miał ze sobą bananki do zajadania. Rosjanie wkroczyli do miasta, a wojska niemieckie już ledwo były w stanie odpierać ataki wroga. Na szczęście po Adiego przyleciał jeszcze ostatni transport do Argentyny. Pozostało już tylko do niego wsiąść i... może po prostu powiedzmy, że się zastrzelił. 8 maja Niemcy skapitulowały, a wojna w Europie się oficjalnie skończyła. Ale to nie był jeszcze koniec dla świata. Cofnijmy się trochę. W XIX wieku Japonia doświadczyła bardzo wielu zmian. Jej dotychczasowe społeczeństwo zmieniło się z zwykłych chłopów w obywateli o standardach europejskich, a armia z samurajów dzierżących miecze w profesjonalne wojsko.
Wraz z początkiem XX wieku Japonia poszerzyła swoje granice o południowy rosyjski Sachalin, Port Arthur, a także Tajwan oraz liczne wyspy na Pacyfiku. Sama Japonia nie posiada za dużo surowców naturalnych, dlatego jej uwagę przykuła Korea, do której bez problemu wkroczyli, by pożyczyć cenne surowce. No, właściwie to zajęli ją w całości. Następnie uwagę Japończyków przykuły sąsiednie Chiny, więc też bez problemu wzięli sobie ich kawałek. No, w zasadzie to też wzięli nieco więcej. W międzyczasie Japończycy zaczęli mieć też bifa z Związkiem Radzieckim. Skończyło się walkami na granicach. I po zawarciu sojuszu z jedną i drugą stroną, Adi musiał uspokajać chłopaków. Natomiast działania imperialnej Japonii bardzo się nie podobały Stanom Zjednoczonym, do których należały w tamtym czasie Filipiny i których marynarka uniemożliwiała dalszą ekspansję Japonii, co bardzo nie podobało się Japończykom. Dlatego Japończycy postanowili ją wyeliminować, zanim cokolwiek zdołała zrobić. W grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali amerykańską bazę w Pearl Harbor. Atak Japończyków całkowicie zaskoczył Amerykę. Amerykanie dopiero musieli się przygotować do wojny, a w międzyczasie Japończycy ruszyli z własnym natarciem. Najpierw zmusili Tajlandię do sojuszu, i z której to terytorium wkroczyli do brytyjskiej Burmy i zagrozili bezpośrednio Indiom. Następnie łupem Japończyków padły amerykańskie Filipiny oraz kolonie brytyjskie w południowej Azji, w których to wzięli tysiące żołnierzy do niewoli. Dalej Japończycy zaatakowali holenderską Indonezję oraz wkroczyli do australijskiej Nowej Gwinei, skąd zajęli strategicznie ważne wyspy Salomona, przez co mogli teraz swobodnie atakować australijskie wybrzeże. No i relaksować się na rajskich plażach. Dalej Japończycy ruszyli w kierunku amerykańskich Hawai, gdzie jednak zostali zatrzymani, a ich flota w bitwie morskiej poniosła poważne straty. Korzystając z tego zwycięstwa, Amerykanie postanowili odbić wyspy Salomona z rąk Japończyków. Po kilku miesiącach walk wyspy zostały odbite, a wraz z początkiem 1943 roku Amerykanie ruszyli z kampanią podbojów wysp japońskich na Pacyfiku, z których to ich flota mogła odciąć Japończyków w Indonezji oraz zaatakować Filipiny. Zanim jednak do tego doszło, koniecznym było zajęcie strategicznych wysp Palau po drodze. We wrześniu 1944 roku Amerykanie dokonali desantu na te wyspy. Po 2 miesiącach walk udało im się je zająć. Po tym zwycięstwie ich flota była w stanie wyruszyć odbić całe Filipiny, a na południu wyzwolić całą Nową Gwineę. Tym samym Amerykanie doskonale rozegrali swojego przeciwnika. W międzyczasie Brytyjczykom udało się w końcu wypchnąć Japończyków z samej Burmy, a na północy Amerykanie podeszli na tyle blisko, że byli w stanie bezpośrednio bombardować Japonię. Teraz na drodze Amerykanów do podboju Japonii stały już tylko główne wyspy Okinawy. Amerykanom udało się zająć te wyspy, jednak ze względu na dużą determinację obrońców ponieśli naprawdę ogromne straty. A sama potencjalna inwazja na Japonię zapowiadała się z ogromną ilością ofiar po obydwu stronach. Akurat w tym momencie Amerykanom udało się opracować nową broń, jaką była bomba atomowa, której to cały arsenał czekał już na użycie. Rankiem 6 sierpnia Amerykanie zrzucili pierwszą bombę na Hiroshimę, a 2 dni później drugą na Nagasaki. Uderzenia te były prawdziwym szokiem i zmusiły dotychczasowego cesarza Japonii do ogłoszenia kapitulacji. 2 września 1945 roku na amerykańskim statku USS Missouri delegacja japońska podpisała podany jej przez Amerykanów akt kapitulacji. Tym samym wojska japońskie w całej Azji poddały się, a wojna na całym świecie, jak i samym Pacyfiku zakończyła się. Japonia została zdemilitaryzowana oraz przekształcona w nowoczesne społeczeństwo, tworzące dobrze znane gry komputerowe oraz anime.